Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj coś innego. Sprzęt audio, ale troszeczkę inny. Mikser Behringera, ale model to jest, nie wiem czy to jest X, chyba X. Xenix 1202. 4 wejścia. Tu jakieś jeszcze 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Powiem szczerze, ja w tych wejściach się nie bardzo ogarniam. Przyszedł zepsuty, mam naprawić i tego będę się trzymał, to spróbuję zrobić. Co się tutaj zepsuło? Mikser generalnie działa. Ja tutaj sobie go na szybko sprawdziłem. Jego główną wadą jest to, że ma przydźwięk. To słychać już w słuchawkach nawet. Zobaczcie, nie masz nic na wejściu podłączone, a po podłączeniu, po podgłoszeniu wyjścia słuchawkowego w tym momencie mamy mocne zakasieczka. Ja zaraz sobie podejrzę oscyloskopem, jakiego rodzaju jest to przydźwięk, o jakiej częstotliwości, o jakim charakterze. No i będziemy sobie działać go. Musimy rozkręcić, trochę będzie tego rozkręcania, bo wszystkie te nakrętki trzeba rozkręcić, wszystkie śrubki, żeby się do niego dostać. Ja tak zauważyłem, że się mocno grzeje. Mocno grzeje przy wejściu zasilania, więc tu jest pewnie zasilacz. Ponieważ ten zasilacz, oryginalny Behringera, to jest nic innego jak tylko transformator. Bo on w środku ma transformator i wyjście to jest 2 razy 17,5 V zmienne. Więc napięcie zmienne jest dostarczane do tego miksera i tutaj jest cały zasilacz. Może zobaczmy sobie, że on wydaje jakieś tam dźwięki. Wejście pierwsze. Nie wiem, coś tam będzie leciało, ale szybciutko włączę. Jak słyszycie, gra. Także on pracuje. Tutaj problemem jest ten przydźwięk. Może odłączmy sobie. Gada. Ja sobie odkręciłem już obudowę. Oparzyłem się właśnie. Słuchajcie, to jest radiator. Zobaczę sobie, jaką on osiągnął temperaturę. Tak na szybko takim. Zobaczmy, jaką on osiągnął tutaj temperaturę. To jest prawie 70. Myślę, że odłączyłem od zasilania, więc on miał spokojnie 70 stopni. I wydaje mi się, że to jest trochę za dużo. 70 stopni. Tu jest pewnie jakiś albo stabilizator. No, za słabe baterie. Albo tu jest jakiś stabilizator. No tu jest generalnie to jest zasilacz i coś mi się wydaje, że to jest za duża temperatura. Więc albo coś mamy przywarte, albo jakiś kondensator gdzieś tam zwiera, bo tu generalnie cała płyta jest powiedzmy o normalnej temperaturze. Problem jest tutaj przy zasilaczu. No nic nie pozostaje mi innego jak odkręcić to, wykręcić płytę, zobaczyć z drugiej strony elementy. Także do dzieła. Wszystkie, niestety chciał, nie chciał, wszystkie te nasadki trzeba zdjąć. Także trochę takiej zabawy będzie. Coś nowego, nietypowego. O, to chyba wyjdzie nam w dół. Coś nowego, innego, nietypowego. Właśnie, zamiast ja zdejmuję nasadki. Zaraz włączę jeszcze oscyloskop i sprawdzę, o jakim charakterze ten przydźwięk jest. Także czekajcie chwilę, już zdejmę nasadki i sprawdzimy sobie. No i podglądam sobie to, co mam na wyjściu. To jest 100 Hz. 100 Hz to wypadałoby, że to jest słabo odfiltrowane napięcie zasilania. Jest wyprostowane, do tego mamy 100 Hz, ale nie jest ono odpowiednio wygładzone. Także może poszedł zasilacz, może jakiś tylko kondensator. Także musimy wyjąć całą płytę. 32 mV RMS, no to jest dużo, to jest sporo jak na wyjście, no i dlatego to słyszymy. Regulowane jest to potencjometrem, także powstaje, myślę, gdzieś wcześniej. Dobra, rozbieramy, szukamy przyczyny. No i tak wygląda cała płyta rozebrana. Potencjometry były pryskane, ale nie dziwię się, ja też ich nie będę raczej rozbierał. Ale tym zajmiemy się później. Jeśli chodzi o zasilacz, to tu mamy pod tym gniazdem
z tymi RCA, z łączami. Mamy prostownik, inaczej mostek Greca na 4 diodach. Tutaj tranzystory albo stabilizatory. Myślę, że to są chyba tranzystory, czyli robią nam w układzie stabilizatorów napięcia. I zobaczcie na ten kondensator, on już jest wysadzony. Mam wrażenie, że jest spuchnięty. Także najpierw zajmiemy się wymianą kondensatorów. Zmierzymy sobie napięcia, jakie wytwarza nam ten zasilacz. Plus minus 17,5 V wchodzi, więc wiemy co mamy. Zmierzymy sobie po wymianie kondensatorów. Tak, ten jest wybulony. Te chyba były zmienione. Nie wiem jak reszta. Zobaczmy sobie, bo tutaj mamy lód. Ten jest zmieniony, te natomiast nie były zmienione kondensatory i te małe również nie były zmienione. Więc ja wymienię wszystkie, więc od tego zaczynamy. A pomiarami zajmiemy się później. No, ewidentnie jest wysadzony. No i mamy pierwszego gagatka. Wylutowałem sobie to gniazdo, żeby przyjrzeć się i wymienić również te dwa małe kondensatory. Są tutaj zwykłe stabilizatory minus 15 plus 15 V. No i mamy tego gagatka 330 mikro. 330 mikro, 35 V, jak widać wysadzony, tak jak mówiłem. Zmierzmy sobie jego parametr. Rozładowałem go. Ale nie wejdzie pewnie. Także zaczekajcie chwilę, bo jedną ręką nie robota. No i mamy jego parametry. ESR to 100 ohmów. ESR 100 ohmów 0,1 kg. Pojemności 102 mikro, czyli był już opornikiem. Myślę, że on powodował grzanie, nadmierne grzanie stabilizatorów, ponieważ robił za opornik. Pierwszy, kolejny do wymiany. Zrobimy już wszystkie, żeby o temacie zapomnieć. No i kolejne kondensatory 10 mikrofaradów. Zostało jakieś nanofarady i 150 ohmów. Oporniki. No i składamy. Kondensatory wymienione, potencjometr przeczyściłem. Damy nową pastę do stabilizatorów. I mam pomysł jeszcze na radiator, ponieważ on jest tu uregulowany. Może go dognę albo coś tutaj podłożę, żeby dotknął mi do obudowy dolnej. Jeżeli miałby kontakt z obudową, to oddawałaby ciepło dużo lepiej. Coś pomyślimy. No i mamy nasz mikser złożony, odłączone wejście. Rozgłaszam na maksa. Jak można usłyszeć, w słuchawkach tylko szum, nie ma przydźwięku. Przyciszamy, włączamy na wejście sygnał. Słychać, że coś gra. Potencjometry przeczyściłem. No i wszystko działa, czyli winowajcami były te kondensatory. Totalnie wyschnięte. Robiły za oporniki nawet już. Usprawniłem to chłodzenie, że radiator dotyka płyty dolnej, przez co powierzchnia chłodzenia wymiany ciepła zwiększyła się. Tyle. Zostało mi tylko poskładać te nieszczęsne nasadki. Teraz nie wiem, która gdzie była, także zaraz sobie zobaczę na filmie. Fotkę zrobiłem wcześniej, żeby wiedzieć, nie pomylić kolorów. Tyle. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.